Browar Fortuna w Miłosławiu, czyli idealne miejsce, by opowiedzieć Państwu o piwie, o najpopularniejszych piwnych stylach i o rodzajach piwa i o tym, jak piwo używać jako składnik kulinarny i o tym, jak je z jedzeniem łączyć. No i właśnie teraz zapoczątkowuję mini piwną serię. Na początek Pilsner. Piwo typu pilzneńskiego, czyli styl najpopularniejszy na świecie, a z drugiej strony nieco wzgardzony, zwłaszcza przez młodych, ambitnych piwowarów. Jednak moim skromnym zdaniem, jeśli chce się jakość piwa ważonego w danym browarze naprawdę poczuć, trzeba od piwa pilzneńskiego zaczynać, bowiem piwa aromatyzowane, piwa trzymane w beczkach można uśrednić, można przykryć błędy przy wytwarzaniu piwa właśnie tymi smakowymi dodatkami. Natomiast piwo pilzneńskie to jest czystość. W piwie pilzneńskim przejrzeć się może jak w zwierciadle każdy piwowar, a my możemy stwierdzić, czy robią w danym miejscu piwo dobre, czy też nie. Zatem na początek piwo typu pilzneńskiego. Skąd się wzięło, czym jest i co z nim gotować. Jestem, moi drodzy, w warzelni. No a co jest najważniejszym elementem warzelni? Kocioł warzelniczy. W XIX wieku takie kotły miały podobny kształt, choć były wykonane z czego innego. No nie ze stali nierdzewnej. Też inaczej uzyskiwano temperaturę, no po prostu palono pod takim kotłem drewnem. Ale dlaczego mówię o XIX wieku, skoro jesteśmy w wieku XXI? Ano dlatego, że właśnie wówczas, a dokładnie rzecz biorąc 5 października 1842 roku w świecie piwa nastąpiła rewolucja. To wówczas w Pilźnie, w Czechach, zrobiono piwo dolnej fermentacji, które dało nazwę całemu piwnemu stylowi, który do dzisiaj jest najpopularniejszy na świecie. Czyli piwo typu pilzneńskiego, albo też mówiąc w skrócie pils. No więc teraz, po pierwsze, użyję właśnie takowego piwa jako elementu dania oraz, co logiczne, potem to danie szklaneczką takiego piwa popiję. Skąd pochodzi przepis? Przepis pochodzi z Pilzna. Przepis pochodzi z czeskiej kuchni i tam ta rzecz nazywa się kurczakiem po pilzneńsku. Ale skoro jesteśmy w Wielkopolsce, to postanowiłem użyć perliczki. Nie tylko dlatego, że perliczka, ta w sprzedaży, nazywa się perliczką wielkopolską, ale również dlatego, że to jest doskonały, bardzo niestety rzadko w naszej kuchni wykorzystywany drób. Więc możecie użyć kurczaka, oczywiście najlepiej wolnowybiegowego, ale jeśli chcecie, możecie też użyć perliczki. A nawet jest to wskazane. A musicie użyć po prostu piwa typu pilzneńskiego. Co trzeba zrobić najpierw? Bo są dwie rzeczy, które należy zrobić z wyprzedzeniem. No, trzeba wziąć bułkę pszenną, najlepiej w typie kajzerki. No, w Czechach kajzerki i rochliki obowiązują. I teraz trzeba tę bułkę namoczyć w piwie. Ona może być czerstwa, ona może być sucha, więc będziemy mieli dodatkowo sprawę zero waste. I teraz druga rzecz, którą trzeba w piwie namoczyć, mianowicie mam tutaj rodzynki. No czy to będą sułtanki, czy nie, to nie ma znaczenia. Trzeba je lekko piwem musnąć. One będą dodawane do dania niemal pod sam koniec. Chodzi o to, żeby one się nie rozpadły, ale chodzi też o to, by były miękkie. A teraz już, niezależnie od tego, czy mamy perliczkę, czy też kurczaka, to trzeba to dokładnie z obu stron
potraktować solą oraz świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Potrzebujemy patelnię i trzeba tę patelnię postawić na ogniu. Cóż za odkrywcze stwierdzenie. I teraz na niej rozgrzać trochę masła. Wszakże najlepiej, jeśli by było to masło klarowane. Ten tłuszcz będzie częścią sosu, więc nie możecie tutaj tego masła przerażająco dużo dać, ale też pamiętajcie, że on się potem, tłuszcz a masło połączy się z resztą składników. Więc umiar. I teraz tak, to się zaraz rozgrzeje. Nie wszystkie kawałki mają skórę z obu stron, no nóżka czy też skrzydełko ma, ale na przykład już pierś nie. Więc takie kawałki, które są tylko skórzane jednostronnie, kładziemy najpierw skórą do dołu. I bardzo mocny ogień. Chodzi o to, żeby to szybko się zrumieniło. Będziemy to rumienić z obu stron. Dołożę jeszcze, na przykład nóżkę, a teraz tutaj muszę sobie zwolnić miejsce, gdyż teraz muszę tutaj posiekać trochę cebuli. Trochę, czyli jedną. W kostkę dość drobną. Zobaczcie teraz. Pytacie się, czy bułka pije. No wychlała już prawie całe piwo. Wciągnęła je nosem. Jeśli macie patelnię, która nie jest teflonowa, nie jest z taką warstwą nieprzywieralną, to nic, nie bądźcie tylko niecierpliwi. Po prostu trzeba zaczekać, aż to wszystko nabierze właściwej temperatury, aż się zetnie białko i nic wówczas nie będzie przywierało. Jeśli będziemy to przewracać zbyt szybko, to nam się fragmenty mięsa do patelni przykleją. Dobra, to idzie bardzo ładnie. I jeszcze pół cebuli. I działamy dalej. Temperatura tutaj jest bardzo wysoka. Właśnie dlatego użyłem klarowanego masła. Dodajemy cebulę i niech ona dosłownie chwilę się tutaj pomizia w tym maśle. Niech lekko złapie temperaturę, niech się delikatnie zeszkli. Teraz już można trochę ogień zmniejszyć. Teraz pozostało nam tylko zaczekać, aż drób zmięknie. Ale żeby on zmiękł, trzeba go czymś podlać. No więc czym go podlewamy? No oczywiście piwem, ale też te rodzynki już tyle, ile trzeba wypiły. Zatem cedzę to dłońmi i przelewam piwo spod rodzynek. To piwo oraz obecność rodzynek będą tu pewnego rodzaju balansem smakowym. No mianowicie piwo jest goryczkowe, natomiast rodzynki są słodkie. I to tutaj stworzy kapitalne połączenie. Co teraz robimy? No teraz po prostu czekamy. Ale nie jest to czekanie na Godota. Finał przyjdzie i to szybciej niż myślicie. Jeśli piwo wam bardzo szybko wyparuje, to podlejcie to jeszcze ewentualnie odrobiną wody. No w każdym razie sosu ma być w środku mniej więcej tyle. No i przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy to jest miękkie. To jest idealnie miękkie. Więc teraz kolejne rzeczy. Trzeba zdjąć na chwilę drób z patelni. W moim wypadku perliczkę, jak wiecie, ale w waszym wypadku to może być również kurczak, byle porządny. Ten sos jeszcze nie jest jednorodny, ale on będzie jednorodny. No starodawna technika. Przepis jest mniej więcej z przełomu XIX-XX wieku. Sam go odkryłem w czeskich kuchennych annałach. No i co teraz się robi? Teraz dodaje się do środka właśnie tę bułkę namoczoną. No więc jest to zarazem
przepis zero waste'owy, czyli każący wykorzystywać czerstwe pieczywo. I co dalej? Teraz dolewamy tutaj jeszcze troszeczkę piwa i rozdziabujemy tę bułkę, tak by ona się tutaj rozpadła. To się musi chwilę pogotować. Nie przejmujcie się, to nie będzie wyglądało ohydnie, gdyż będziemy mieli jeszcze tutaj protomiksowanie za chwilę. Zobaczcie, co się wydarzyło na patelni. Bułka się niemal całkowicie rozpadła. Przypominam, że była namoczona w piwie, no ale sos ma nieładną konsystencję. Zatem trzeba teraz zrobić to, co zapowiedziałem, czyli użyć techniki takiej, którą stosowano zanim pojawiły się kuchenne miksery czy też blendery. Więc wziąć drobne sitko i ten sos przetrzeć. Ja go doprawiłem w międzyczasie solą jeszcze i świeżo zmielonym pieprzem oraz dolałem tutaj trochę wody. Jeśli się okaże, że on jest zbyt gęsty, a chyba taki jest, to mam tutaj jeszcze reszteczkę piwa, ale za chwilę będę miał nowe, więc go jeszcze na wszelki wypadek rozcieńczę, jeśli będzie taka potrzeba, więc wy też nie wypijajcie całego piwa. Zresztą nie tylko dlatego, również dlatego, że to jest nie tylko rzecz o gotowaniu z piwem, ale również o dobieraniu piwa do konkretnych potraw. Więc przynajmniej jeszcze jedną flaszę musicie mieć. Sitko drobne wlewamy i drewnianą łyżką przecieramy. Jest to czynność być może odrobinę żmudna, ale bardzo skuteczna. To wszystko trzeba zdjąć, to jest gęste, to na razie przypomina murarską zaprawę, ale to nie jest ostateczna sosu konsystencja. Bowiem teraz trzeba przeprowadzić klasyczną czynność deglasacji, czyli trzeba z patelni, która jest wyczyszczona, ale zostało na niej trochę przyrumienionego piękna. Klasyka, tak jak po smażeniu we Francji na przykład dolewa się wino, tak również we Francji, tylko częściej w północnej, w Belgii czy też w Niemczech, na patelnię wlewa się piwo. I to ma dwojaki cel. Po pierwsze chodzi o to, żeby piwo zagotowawszy się wciągnęło te wszystkie smaki, które tutaj pozostały, a po drugie dzięki temu ustalimy sobie właściwą konsystencję sosu, bo jak już wiecie, jest on zbyt gęsty. Więc niech się to zacznie mocniej gotować, co się zaraz stanie. Już teraz można tutaj dodać rodzynki. A teraz dodajemy tutaj przetarty sos, mieszamy, by całość osiągnęła konsystencję właśnie sosu, a nie murarskiej zaprawy. I czekamy, aż się zagotuje. Jeśli macie w domu piekarnik, to oczywiście można te kawałki perliczki czy też kurczaka włożyć do pieca nagrzanego do 100 stopni, do 120, tak by nie wystygły. Przykryć je, by nie wyschły, no ale ja tutaj piekarnika nie mam, więc ja teraz w zasadzie już tylko muszę z powrotem odgrzać kawałki perliczki w sosie. Sos jest gładki, sos jest gęsty, ale nie za gęsty. To wszystko, co tutaj wyciekło, musi trafić do środka. Za chwilę będzie gotowe. Gra. No więc podajemy. Kiedyś by najpierw nałożono perliczkę albo też kurczaka, a następnie oblano to sosem, ale dzisiaj robi się inaczej. No mam niestety taką małą łyżeczkę, znaczy łyżkę dużą, ale nie do sosów, więc muszę robić to stopniowo, ale też nie naleję tutaj wszystkiego. Naleję tyle i nie nałożę też wszystkiego i nałożę jeden kawałek perliczki, no dobra, 2. No i teraz przechodzimy do kącika paringowego.
że się z anglosaska wymądrzę. Do czegóż to pasuje takowe danie? Do jakiego stylu piwnego? No przecież jakże może być inaczej, skoro jednym z kluczowych elementów tej potrawy jest piwo typu pilzneńskiego, no to właśnie to samo piwo, które było użyte do sosu, idealnie pasuje do popicia tegoż. Ja mam pilznera miłosławskiego, ale to danie jest w ogóle stworzone do piwa typu pilzneńskiego. No i popatrzcie się. Czyż to nie są prawdziwi przyjaciele? No są. Nasi pradziadowie również miewali dobre pomysły kulinarne. Perliczka po pilzneńsku w wersji miłosławskiej. Pan Krzysztof Panek, współtwórca wielu miejscowych receptur. Panie Krzysztofie, o ile w Europie kontynentalnej króluje styl pilzneński, tak w świecie anglosaskim raczej dominuje lager i laicy często oba style mylą. Czym się różni pilsner od lagera? Lager jest to szersze pojęcie, bo lager to jest po prostu piwo, które jest piwem dolnej fermentacji, czyli te drożdże pracują w tej masie piwnej od dołu, fermentując do alkoholu. Jest to piwo, które, jeżeli mówimy o opisie stylu, to po prostu ma być piwem jasnym, zrobionym głównie ze słodu jęczmiennego, o dość czystym profilu aromatycznym, sensorycznym, niezbyt bogato wychmielone, z niewielką relatywnie goryczką. Taki prosty napój do picia, który zawiera niedużą ilość alkoholu. Czy to znaczy, że nie każdy pilsner jest lagerem? Czy to jest tylko kwestia nazewnictwa? Nie każdy lager jest pilsnerem. Nie każdy lager jest pilsnerem. A każdy pilsner jest lagerem. No i właśnie to chciałem usłyszeć. Tak, jeszcze raz. Każdy pilsner jest lagerem. A nie każdy lager jest pilsnerem. I różnica polega na tym, że pilsner to jest lager, który jest zdecydowanie mocniej wychmielony. On jest mniej więcej o 30% więcej wychmielony, czyli tych substancji goryczkowych, które tworzą goryczkę, jest mniej więcej o 30% więcej niż w standardowym lagerze. No właśnie, wspomniał Pan o mocnym wychmieleniu. Wasz pilsner, wasze piwo typu pilzneńskiego, po pierwsze, w otwartych kadziach fermentuje. Jak za dawnych dobrych czasów. Jak za dawnych dobrych czasów i ma coś, czego nie wszystkie, albo niemal żadne, niech Pan sprecyzuje, pilsnery mają, jest ekstra chmielone. Oj tak, bo pilsner, jedną z cech pilsnera oprócz tej podwyższonej goryczki jest też wyraźny aromat chmielowy i standardowo on jest uzyskiwany poprzez dodatek chmielu aromatycznego na warzelni. U nas to też tak robimy, dodajemy chmiel aromatyczny na warzelni. Natomiast to, co robimy dodatkowo, co jest rzadkością, żeby nie powiedzieć absolutnym wyjątkiem w naszym browarze, to jest to, że już na etapie fermentacji piwa dodajemy chmielu, tego samego, którego dodajemy na warzelni, nazywamy to na zimno, dodajemy go do procesu fermentacji. Czyli właśnie w momencie, kiedy to piwo jest w kadziach, tak? Tak, chmiel leży na dnie kadzi i potem dolewamy piwo, które ma zacząć fermentować do tego chmielu i przez cały czas fermentacji ten chmiel unosi się na powierzchni zbiornika I oddaje swój aromat. Fermentacja ma to do siebie jeszcze, że tworzą się takie ruchy wewnętrzne i cała masa tego piwa, które tu fermentuje, cyrkuluje. Aha, no tak. I to powoduje, że ten chmiel cały czas się miesza równomiernie z tym płynem i jest równomiernie te substancje aromatyczne są Nikt tam rozprowadzone. nie wchodzi na górę i tego kijem nie miesza. Nikt tego nie miesza, to się odbywa w sposób A naturalny. jakieś płynne dowody? Płynne dowody zaraz przedstawię. To jest piwo typu pilzneńskiego, jak już powiedzieliśmy, ale ono jest jeszcze w trakcie
procesu fermentacji. Tak. Nieskończony proces fermentacji. Fermentacja ma to do siebie, że oczywiście drożdże są cały czas zawieszone w roztworze, więc No tu i nie dlatego mamy, ono jest mętne, nie mamy do czynienia z klarownym piwem. ale tak jak potem jak leżakuje, to się wyklaruje. Pilsner musi być klarowny. To jest coś, co sprawiło, że Pilsner się tak wyróżnił w połowie XIX No wieku. tak, to o tym wspominałem. 1842 rok, 5 października. Tak jest, to ten czas. Ale to już da się pić z To przyjemnością. już się da pić z przyjemnością, chociaż tutaj aromat nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. Oj tak, da się pić z przyjemnością.